Złe Chiny zaatakują Tajwan. Dumny obrońca moralności, Stany Zjednoczone będą go bronić za wszelką cenę. Taką narrację wprowadzają Stany Zjednoczone, sprzedając kolejne pakiety broni Tajwanowi. Kiedy emir Kataru, książę Zjednoczonych Emiratów Arabskich i książę Arabii Saudyjskiej uścisnęli amerykańską dłoń, kupując za dziesiątki miliardów dolarów broń, usłyszeli: Stany Zjednoczone będą dawać wam swoją protekcję, a z takim sojusznikiem jesteście nietykalni. Jak to w życiu bywa, kiedy dajesz obietnicę, przychodzi taki czas, gdy trzeba ją wypełnić. Stany Zjednoczone postanowiły wspólnie z Izraelem zaatakować Iran. W odpowiedzi Iran wysyła tysiące dronów i rakiet w kierunku sojuszników. Katar, Emiraty i Arabia Saudyjska ma zniszczenia liczone w dziesiątkach miliardach dolarów. By skutecznie się bronić, potrzebne są rakiety do amerykańskich systemów obronnych, których Amerykanie nie mają już nawet dla siebie i teraz na prędce starają się ściągać z sojuszniczych państw. Między innymi taka prośba padła w kierunku Polski. Wypadałoby, byście swoje kupione rakiety oddali nam, a my kiedyś wam oddamy. Biały Dom mówi, że dobrym rozwiązaniem by było, by kraje arabskie pokryły koszt tej wojny, tak jak kiedyś to zrobiły z burzą w pustyni. Zamiast obrony Donald Trump myśli, czy nie wystawić rachunku sojusznikowi za nie swój konflikt. Czy w obliczu tych zmian Tajwan to sojusznik, a może ta wysepka to tylko mina pułapka, by Stany Zjednoczone odwróciły swój los. Zacznijmy od początku tej historii. I jak zawsze to Rosja kontra USA. Chiny są biedne niczym mysz kościelna. Ludzie tam głodują. Wzorem rosyjskiego socjalizmu zaczyna się rozwijać podobny ruch w Chinach, który bardzo szybko zrzesza wokół siebie miliony biednych, wycieńczonych ludzi. Cały ruch dostaje znaczną pomoc od Rosji. Oczywiście dosyć szybko Stany Zjednoczone mówią: trzeba walczyć z komuchami. I tak oto Stany Zjednoczone wybierają lojalistów, których przywódcą jest Chiang Kai-shek. Ameryka dostarcza mnóstwo broni i sypie dolarami, by komuniści zostali obaleni. Cały plan spala na panewce. Nie dość, że lojaliści zaczynają przegrywać, to jeszcze dodatkowo korupcja jest tam przeogromna. Czy nie przypomina wam to pewnej historii, która dzieje się teraz? Stany Zjednoczone w końcu mówią: dość. Nie będziemy dłużej wspierać tego oszusta, skoro i tak przegrywa. I tak oto Chiang Kai-shek rzeczywiście zostaje wypchnięty z Chin kontynentalnych i ucieka na malutką wysepkę zwaną Tajwanem. Generalissimus nie zamierza być tam biednym uchodźcą. By nie czuć się samotnie na tej wysepce, zabiera ze sobą nie tylko całe złoto Chin, słynne 113 ton. Kai-shek na odchodne czyści cały skarbiec Chin z milionów srebrnych dolarów i rezerw walutowych. To właśnie ten kapitał pozwoli mu później zdusić hiperinflację i stworzyć silnego, nowego dolara tajwańskiego, dając podwaliny pod gospodarczego tygrysa. Kai-shek postanowił zabrać Chinom nie tylko bogactwo, ale dziedzictwo kulturowe. Na statki i samoloty załadował prawie 3000 skrzyń z bezcennymi skarbami z zakazanego miasta. Najlepsza porcelana, starożytne brązy, jadeity, w tym słynna jadeitowa kapusta. Wszystko to trafiło do Tajpej, ogałacając Pekin z bezcennych skarbów kultury. Na koniec, co może najważniejsze, zabrał mózgi. Wraz z armią na wyspę ewakuowano elity intelektualne, naukowców z Akademii Sinica, inżynierów oraz kompletne archiwa państwowe i mapy. Chiny kontynentalne zostały więc pustym skarbcem, brakiem elit umysłowych, zostali im tylko głodni ludzie i masa kłopotów, które w przyszłości trzeba będzie jakoś rozwiązać.
Kajszek na malutkiej wysepce miał wszystko, by zbudować nowoczesną potęgę. Tu wypada wam powiedzieć genezę powstania tytułu Generalissimus, bo to powie dużo o naszym uciekinierze. W Europie to fascynująca podróż od czysto wojskowych funkcji do symbolu absolutnej dyktatorskiej władzy. Początkowo był to tytuł tymczasowy, nadawany wodzowi sojuszniczych armii, by zapewnić jedność dowodzenia. Czasem jednak ewoluował, stając się najwyższym, często dożywotnim stopniem wojskowym, a w XX wieku niemal synonimem autorytarnego przywódcy, który w jednym ręku skupia władzę cywilną i militarną. Wszystko zaczęło się we Francji na przełomie XVI-XVII wieku, gdzie narodził się termin generalissime. Stamtąd tytuł wędrował przez wieki i granice, trafiając m.in. na dwór rosyjski za czasów Piotra I Wielkiego. Historia zatoczyła koło. Podczas I wojny światowej tytuł otrzymał marszałek Francji Ferdynand Foch. W jego pierwotnym znaczeniu jako głównodowodzący siłami sprzymierzonymi. W 1918 roku, jednak wkrótce potem, tytuł znów powrócił na wschód, gdzie Józef Stalin przyjął go, by podkreślić swoją dominację nad marszałkami ZSSR. Po II wojnie światowej w Europie tytuł ten zawsze niósł jasny, choć niepisany przekaz. Nade mną jest już tylko Bóg i historia. To właśnie dlatego w systemach demokratycznych, nawet w USA, które posiadają unikalny stopień General of the Armies, unika się terminu generalissimus jak ognia. Zbyt mocno kojarzy się on z absolutyzmem i dyktaturą wojskową. W Polsce ten stopień nigdy nie został wprowadzony, pozostając obcym elementem w naszej tradycji wojskowej. W Stanach Zjednoczonych Donald Trump sympatyzuje z powrotem do tytułów i tradycji monarchii, nazywając sam siebie królem ceł. Więc patrząc po jego osiągnięciach z drugiej kadencji, możliwe, że ten tytuł stałby się bliski jego sercu. Można powiedzieć, że do czerwca 1950 roku Stany Zjednoczone spisały tę wyspę na straty. Jeszcze w styczniu tego roku prezydent Truman publicznie ogłosił, że Ameryka nie kiwnie palcem w obronie Tajwanu. Aż nagle wybucha wojna w Korei i Waszyngton zmienia zdanie całkowicie. Mógłby to być nasz niezatapialny lotniskowiec. Na chwilę cofnijmy się do listopada 1943 roku, do konferencji w Kairze. Jak wiecie, Japonia opowiedziała się po złej stronie historii, czyli Hitlera, i dostała za to rachunek. Roosevelt, Churchill i Chiang Kai-shek ustalili wtedy, że Japonia nie ma praw do tej wyspy i musi ona zostać zwrócona Chinom. Wtedy to Chiang Kai-shek siedział przy stoliku zwycięzców jako jedyny uznawany przedstawiciel narodu chińskiego. Ta część komunistyczna z Mao na czele jest uważana za bandę rebeliantów, tą P, która nigdy władzy nie zdobędzie. Ale deklaracja kairska to była tylko deklaracja polityczna, nic na papierze. Skąd my to znamy? Wielkie obietnice mocarstw na przysłowiową gębę, których później nie trzeba dotrzymywać. Pamiętacie, w 1950 roku Stany Zjednoczone wpadają na pomysł. Zróbmy Tajwanu nieruchomy lotniskowiec. I tak przechodzimy do roku 1951, gdzie w San Francisco zostaje podpisany traktat. Japonia jako przegrany tej wojny zrzeka się Tajwanu, ale w rubryce właściciel pozostaje puste miejsce. Pamiętacie, to była obietnica i tam powinny być wpisane Chiny. Po tym papierku robi się to ziemia niczyja, a jak niczyja, to Stany Zjednoczone z chęcią ją przytulą i się nią zaopiekują, po to by trzymać przyszłych komunistów za gardło. W
1895 roku Chiny oddają Tajwan Japonii na zawsze. W 1945 roku Japonia przegrała. Zwycięzcy piszą historię i alianci zmieniają z na zawsze na było minęło. Tajwan wraca do Chin, a w 1951 roku Stany Zjednoczone nie wpisują nic do rubryki właściciel, czyli jak niczyja, to może być i nasza. Kto tam mieszka? Potomkowie Changa, którzy jak sprowadzili się na tę wyspę, traktowali lokalną ludność z pogardą. Około 10-15% ludności. Oni mają duży sentyment do Chin i mają tam często rodziny. Bengshengren, czyli etniczni Chińczycy, to jest około 80% ludności. Oni przybyli tam około 200-300 lat temu. I tubylcy, około 2% ludności. Oni nie są Chińczykami, najprawdopodobniej bliżej im do Filipińczyków. Stany Zjednoczone przez lata mówiły: Tajwan to prawdziwe Chiny. Prędzej mi tu kaktus wyrośnie, niż uznamy tych paskudnych komuchów z kontynentu. I tak trwali w tym przekonaniu aż do 1972 roku, kiedy to prezydent Nixon nagle stwierdził: chyba jednak musimy ich uznać, bo to się bardziej nam opłaca. Tak oto prezydent Nixon ściska rękę Mao, który uosabiał wszystko, czym Nixon gardził. Pieniądze od zawsze łagodzą obyczaje. Powiecie, ale czemu Chiny, jak były takie wielkie, nie weszły na tą wyspę? Nasz generalissimus ogołocił skarbiec, a przemysł, huty, a co dopiero flota w Chinach wtedy nie istniała. Wyspa w porównaniu z wielkimi Chinami to plamka na mapie. Dodatkowo mało kusząca, jak burczy ci w brzuchu. Chiny historycznie nie mają za wiele aktów wielkiej agresji. Bardziej można określić to potyczkami granicznymi. Za czasów Mao zajęli Tybet, ale później największą potyczką była przepychanka w 1979 roku w Wietnamie. Weszli na 27 dni. Zrobili tak zwaną karną ekspedycję. Dlaczego karną? Bo powiem w skrócie. Czerwoni Kmerzy sobie nagrabili w tamtym czasie. Więc Chiny w odwecie zniszczyli, co mieli zniszczyć i wyszli. Żadnej okupacji, żadnego babrania się w błocie latami. Od tego czasu Chiny stosują taktykę salami. Co to znaczy? Że kroją suwerenność plasterek po plasterku. Przesuwają słupki graniczne w Himalajach o 100 metrów, używają armatek wodnych na morzu, budują lotniska na rafach. To jest wojna logistyczna, a nie kinetyczna. W porównaniu z wojnami w innych częściach świata i tysiącami zabitych, to lekka łobuzeria niż pełnoskalowa agresja. Mao to wielka wpadka historii Chin. To człowiek, który wskutek złego zarządzania doprowadził do tragedii. Z powodu głodu mogło umrzeć nawet 60 milionów ludzi. To człowiek, który przyczynił się do zabicia wróbli, przez co był olbrzymi głód. Ale mimo wszystko, jeśli to się opłaca, to Stany Zjednoczone podały sobie z nim rękę i powiedziały: o teraz wszystko będzie cacy, bo będziemy coś z tego mieli. I byście wiedzieli, partia KMT, czyli ta strona po Chiang Kai-sheku, to jest strona, która opowiada się, że Tajwan powinien połączyć się z Chinami. Ale to jest też ta strona, którą przez dłuższy czas wspierały Stany Zjednoczone, a później ją zdradziły, gdy zrobiło się to nieopłacalne. Dlatego teraz Stany Zjednoczone wspierają DPP, czyli partię, która nienawidzi spuścizny Changa i mówi, że nigdy nie połączymy się z Chinami. I Stany Zjednoczone pilnują, żeby ta partia miała tam władzę i podpisują z nią różne umowy, żeby uzbroić ich po zęby. Zanim pójdziemy do chipów, to powiem wam o ananasach. Tajwan to nie tylko krzem, to też rolnictwo, które przez lata było uzależnione od chińskiego rynku zbytu.
Tajwańskie owoce, super słodkie, psują się po 2 tygodniach. Wręcz idealne, żeby zebrać je rano, załadować na statek i za 2 dni sprzedać w Chinach. 90% eksportu tych owoców szło właśnie tam. I co robi Pekin? Jak jest jakaś mała przepychanka, nie musi wysyłać rakiet. Wystarczy, że da chwilowego bana na owoce. Rolnicy zostali z logistycznym koszmarem. Muszą szukać rynków w Japonii, gdzie transport trwa dłużej. To jest właśnie jedna z broni ekonomicznych. Ale nie zapominajcie, że Chiny form nacisku używają zazwyczaj rozważnie. Bo nawet teraz w Davos ich przedstawiciel powiedział, że w wojnach handlowych nie ma zwycięzców. Obie strony zawsze płacą cenę. Przechodzimy do 1987 roku, czyli początku powstania TSMC, najpotężniejszej firmy na świecie. Tutaj poznajemy genialnego Morrisa Changa, który zakłada tę firmę. Jest etnicznym Chińczykiem, urodzonym na kontynentalnych Chinach, a nie na wysepce. To człowiek, którego Ameryka wyszkoliła, a później kopnęła w 4 litery i tak zbudował swoją potęgę na Tajwanie. Wszyscy się śmiali z jego pomysłu i nikt nie chciał w to zainwestować. Tutaj po raz kolejny pokażę Wam mądrość naszej kochanej Europy. Bardzo duże pieniądze i część patentów dał Philips. To mogła być teraz jedna z najpotężniejszych firm na świecie. Philips posiadał prawie 30% akcji TSMC. Dokładnie 27,5% za tę pomoc. Philips jest teraz warty około 23 miliardów dolarów. W którymś momencie stwierdził, że lepiej produkować żarówki i te tam inne wynalazki. A to TSMC to w ogóle kiepska inwestycja, która nie wypaliła i sprzedali swoje akcje przedwcześnie. Ile to jest teraz warte? Trochę ponad 475 miliardów dolarów. Ale to nie koniec historii Philipsa. Philips miał też dział półprzewodników Philips Semiconductors. Puścił go wolno, bo uważał, że ten dział to tylko koszty. Teraz ten dział jako oddzielna firma NXP Semiconductors jest wart prawie 2 razy więcej niż Philips. Tu musicie zrozumieć, Nvidia, AMD, Apple, Intel, te wszystkie firmy nie mogą istnieć bez TSMC. To oni produkują ich procesory. Myśliwce F-35 albo rakiety Javelin nie powstaną bez tej firmy, a SpaceX i NASA bez niej nie polecą w kosmos. Więc Chiny, przejmując tą wyspę i fabryki TSMC, zyskałyby wgląd do całego przemysłu zbrojeniowego i kosmicznego Stanów Zjednoczonych. Tylko tu sprawa jest bardziej skomplikowana. By produkować procesory, potrzebny jest do tego specjalny sprzęt, który produkuje firma ASML. Dzięki niej Europa wciąż jest kluczowym graczem w tej gałęzi przemysłu. Ale Stany Zjednoczone intensywnie pchają tam swoje paluszki. Mówią tej firmie, co ma robić, a czego nie. By zablokować rozwój Chin, zabronili ASML sprzedawać najnowsze maszyny EUV. Mało tego, naciskali, by nie serwisowali nawet tych starszych maszyn, które Chiny już kupiły. W szczytowym momencie Chiny generowały 40% sprzedaży systemów ASML, a przy najbardziej zaawansowanych maszynach ich udział dobijał nawet do 50%. Więc to był cios dla obu stron. Sankcje przestały blokować Chiny całkowicie. ASML wciąż może im sprzedawać część swoich maszyn. Część redukcji zamówień wynikało, że Chiny kupiły na zapas, gdy widziały, że Ameryka będzie chciała je w ten sposób blokować. Ale coraz większa redukcja wynika z działań, że Chiny coraz bardziej się usamodzielniają. Jeśli ich plan się powiedzie, następnego dużego skoku dokonają w 2027 roku i zaczną używać nawet do 70% maszyn własnej produkcji. Chiny zaczęły rozbierać te maszyny, które mają. Zaczęli kombinować i patrzeć, jak one działają.
postanowili się nie poddać. W taki sposób mają już teraz pierwszy prototyp własnej maszyny, która działa. Coraz lepiej produkują chipy krzemowe, a przez to, że rozbierali i kombinowali z tym sprzętem, powstała ich własna technologia 2D. Ponieważ Chiny nie mogą kupować najnowszych maszyn z ASML, wykorzystują starsze, rozbierają je na części i równolegle masowo ściągają emerytowanych inżynierów, którzy te maszyny projektowali. Chiny coraz lepiej produkują własne chipy krzemowe i schodzą z procesem technologicznym coraz niżej, dążąc do 2 nanometrów, ale robią to na starszych maszynach. Nowy proces na początku jest piekielnie drogi, bo ogromny procent układów z każdego wafla jest odrzutem i ten odrzut starają się zredukować. W około 5 lat zeszły z 14 nanometrów do 7, a dziś walczą o to, żeby 5, które już potrafią zrobić na starszych maszynach, dało się produkować na masową skalę. USA liczyły, że sankcje cofną je o dekadę, a tymczasowo Pekin przeskakuje kolejne etapy w tempie, którego Zachód absolutnie się nie spodziewał. Tutaj wytłumaczę Wam, dlaczego pomysł Stanów Zjednoczonych nie wypalił i w dłuższym czasie technologia USA może stać się przestarzała. Mówiłem Wam, że TSMC jest tak potężne jak te maszyny z ASML. Nazwijmy to prasami, dzięki którym powstają procesory. Maszyny te opierają się na technologii laserów, wypalają wzory na waflach krzemowych. Ale nie będę tutaj komplikował. Wszystkie procesory opierają się na technologii krzemu. I tu dochodzimy do ściany fizyki. Krzem powyżej pewnej wartości zaczyna cieknąć. Tak zwane zjawisko tunelowania. I nie da się z niego zbudować czegoś lepszego. To tak jakbyśmy doszli do maksymalnej twardości stali. I żeby iść dalej, musimy użyć tytanu. Efekt uboczny wszystkich sankcji jest taki, że Chiny nie dość, że zawzięły się i robią procesory krzemowe, to przez przypadek zapoczątkowali technologię 2D. Ta technologia lepiej się skaluje i przezwycięża ograniczenia krzemu. To jest coś, co w przyszłości po prostu obejdzie bariery fizyczne i może zastąpić obecną technologię całkowicie. Już widać tego efekty. Chiny zmniejszyły zamówienia z AMSL. Nie chcą też nowych okrojonych kart Nvidia. A na rynku AI są olbrzymie problemy z pamięcią. Firmy od sztucznej inteligencji płacą lepiej, więc producenci skupiają się na nich, przez co brakuje pamięci na rynek konsumencki. I tu Chiny kolejny raz mogą zyskać. Ich pamięci DDR5 zeszłyby na pniu, bo na świecie po prostu wszystkiego brakuje. Pekin powiedział swoim gigantom jasno: możecie kupować chipy Nvidia, ale tylko wtedy, gdy udowodnicie, że nie da się tego zrobić na naszej własnej technologii. Wiem, każdy, kto choć trochę interesuje się gamingiem, słyszy o dominacji Nvidii w AI i gamingu. Jeśli interesujecie się sztuczną inteligencją, to wiecie, że nawet 85% przychodów Nvidii pochodzi z rynku serwerowego. Chiny produkują coraz to nowsze chipy AI. Huawei 950PR, Huawei Atlas 350, chipy Baidu. Bardzo dużo firm nadal korzystała z chipów Nvidia. Kupowała pomijając sankcje, albo korzystali z RTX-ów 4090, które nauczyli się modyfikować na wersję 48 GB. Tu chińscy giganci zgłaszali: musimy używać część chipów Nvidia. Nie chodzi o wydajność, chodzi o CUDA. To standard, który Nvidia rozwijała od lat i przez długi czas dominował w branży i nadal dominuje. Ale teraz na osłabienie go albo wolność rynku zaczyna walczyć Intel, AMD i inne amerykańskie korporacje. Huawei stworzył system CAN. To odpowiednik chińskiego CUDA. I są kolejne chińskie projekty, na przykład Musa. Wszystko to powoduje, że podobnego oprogramowania do CUDA można używać na chińskich kartach.
Tych projektów i działań jest bardzo dużo, ale wszystkie pokazują jedno. Opowieści USA o tym, że Chiny są w potrzasku i dlatego chcą zaatakować Tajwan, to bajka. Chiny potrzebują tylko więcej czasu. Tutaj skrótowo wam powiem. Chiny mają 1,4 mld ludzi. Chiny teoretycznie mogłyby żyć same, ale Stany Zjednoczone nie mogłyby żyć bez Chin. To tam sprzedaje się mnóstwo iPhone'ów. Aż 30% przychodów Nvidia pochodziło z rynku chińskiego. I to tam TSMC sprzedawało mnóstwo procesorów. Chiny już dawno rozwinęły swoją produkcję na kraje rozwijające się. A jak sama nazwa wskazuje, ich głód na technologię będzie rósł coraz bardziej. Dlatego przy wojnie handlowej z USA przedstawiciele handlowi Chin mówili: okej, możemy wam nie sprzedawać, jesteście tylko wycinkiem naszego zysku, a nie dominującą większością. Chiny chcą się całkowicie uniezależnić i w taki oto sposób mają ambitny plan, by w przeciągu 2 lat ze swoich wszystkich instytucji publicznych wywalać procesory Intela, AMD, wszystkie karty graficzne oraz Windowsa. I to nie jest jakaś mrzonka, tylko to już się dzieje. Wracamy teraz na Tajwan, bo trochę rozciągnąłem tę opowieść. Tajwan też bardzo dużo zarabia dzięki Chinom. Jeśli Chiny rozbudują własne procesory u siebie, to nie będą ich zamawiać od Tajwanu. Kolejna rzecz, dlaczego historia tego ataku to często bójda na rysorach. Powiedziałem wam, że TSMC produkuje swoje procesory dzięki europejskiej firmie, ale jeszcze pozostaje pytanie, czego to robi? I tu wchodzimy w rynek metali ziem rzadkich, a tę technologię, a raczej dominację w tym mają Chiny. Jeśli Chiny odcięłyby dostawy do fabryk na Tajwanie, to one po prostu nie miałyby z czego produkować tych procesorów. I żebyście mieli jasność, tu nie chodzi o to, że Chiny mają kopalnie, czyli dziury w ziemi. Chodzi o to, że Chiny mają rafinerie, kontrolują 80-90% globalnej obróbki tego brudu. To nie koparka daje władzę, tylko technologia separacji, ten przysłowiowy kwas. Tajwan importuje 90% tych materiałów właśnie z Chin. W 2025 roku Pekin wprowadził kontrolę na gal, german i grafit. To działa tak. Jeśli twój czołg albo iPhone ma w sobie chiński metal, to Chiny teoretycznie mogą zablokować jego sprzedaż, nawet w Europie. To jest dźwignia eksterytorialna. Nie musisz mieć fabryki, żeby zatrzymać produkcję. Wystarczy, że nie sprzedasz im chemii do trawienia wafli. Wielka demokracja Stanów Zjednoczonych opiera się na systemie. Planujemy na 4 lata do przodu, a Chiny, one planują na 30 lat. Tajwan Chinom powoli przestaje być potrzebny strategicznie jako producent komponentów, a w przeciągu 10 lat najprawdopodobniej go zwyczajnie prześcigną. To zaczyna być sentyment i obawa przed próbą interwencji USA jak w Iranie. W najgorszym dla USA przypadku Chiny zjedzą 30% rynku światowego półprzewodników. To oznaczałoby wzrost o prawie 100% w przeciągu 10 lat i oznacza utratę dominacji Zachodu. I tu dochodzimy do sedna. Stany Zjednoczone marzą o zmianie z imperium dolara w imperium szlaków. Mówią marzą, bo to na razie fantazje. Chcieliby to zrobić tu i teraz, bo widzą, że Chinom daje to olbrzymią władzę i bogactwo. Ale Chiny budowały swoją pozycję dekadami. Amerykanie wiedzą jednak, że papierowy pieniądz słabnie, więc chcą kontrolować, którędy płyną towary. Stany Zjednoczone obstawiają teren wokół Tajwanu, budują bazy na Filipinach, w Japonii, wtykają swoje chorągiewki i rakiety na każdą możliwą wysepkę. Nazwijmy to wprost. Chcą zamknąć Chiny w butelce, a Tajwan to ich korek. Ale Chiny o tym wiedzą. Dlatego współpracują z Rosją, która jako jedyna ma flotę atomowych lodołamaczy, zdolnych przebić się przez Arktykę. To jest alternatywna trasa Chin. Chiny planują do przodu. Mieli wielki plan budowy kolei, który połączy Iran z Chinami.
i korzystali z ropy i cieśniny Ormus. I jak wiecie, od niedawna Donald Trump w Iranie usilnie walczy o demokrację, czy coś tam innego, bo przez to, że plan nie idzie po jego myśli, delikatnie to ujmując, ciągle zmienia zdanie, co jest celem tej wojny. Ameryka próbuje odegrać rolę szewczyka dratewki. Chcą wypełnić Tajwan, tego metaforycznego baranka, siarką i ładunkami wybuchowymi i sprowokować smoka, czyli Chiny, żeby go połknął. A kiedy smok to zrobi, baranek wybuchnie mu w brzuchu, rozsadzając go od środka. Stany Zjednoczone zaatakowały Iran, licząc na szybką wygraną. Zmienia się to w kompletną porażkę. Jest tak źle, że Donald Trump grozi atakiem na elektrownię, wodę pitną, odsalarnię, co już jest kwalifikowane jako zbrodnia wojenna, bo zabicie ponad 200 dzieci to podobno tylko pomyłka. Stany Zjednoczone mają tak niskie poziomy rakiet obronnych, że starają się pożyczyć od kogo się da. Stany Zjednoczone i sojusznicy w regionie mają problemy, bo Iran wystrzelił raptem około 3000 dronów i około 1500 rakiet. Chiny mają szacunkowo 200 000 dronów, tysiące rakiet i mogą mieć od 300 do 500 rakiet hipersonicznych. Szacunki ciągle się zmieniają, a produkcja jest w toku. Prawie każda z tych rakiet ma szansę zatopić lotniskowiec. Nie mówiąc już o tym, że Chiny posiadają własne lotniskowce i inne zabawki. Gdyby USA mówiły prawdę, mówiąc, że Chiny chcą zaatakować Tajwan, to właśnie zrobiłyby to teraz. Bo Tajwan nie obroniłby tej swojej wyspy. Nie chcąc przekazać technologii, wysadziłby własne fabryki i Ameryce zgasłoby światło. A co jeśli Chiny z Tajwanu zrobiłyby drugi Ormus? Z roku na rok zależność Chin względem Tajwanu się zmniejsza, a zamówienia maleją. Procesy produkcyjne się zrównają, bo i tak górna granica jest około 1 nanometra. W ciągu 15 lat zależność wyparuje. Zależność Tajwanu od surowców z Chin nie zmniejszyła się wcale. Patrząc nie ideologicznie, ale oceniając pracę. Czy lepsza jest amerykańska wolność, gangi, narkotyki, bezdomność i zanikanie klasy średniej, czy chiński porządek? Kamery, bezpieczeństwo, nowoczesne koleje, piękne przestrzenie publiczne. Pomysł państwa, że klasa średnia nie tylko nie może zniknąć, ale jest naszą siłą i zrobimy wszystko, by się rozwijała i bogaciła. Świat zrobił się mały. Ludzie podróżują, nagrywają filmy i robią posty. Osoby, które wracają z Chin, mówią, oni już żyją w przyszłości. Jaki mają porządek, jaką technikę. Policji asystują już roboty. Osoby, które wracają z Ameryki, mówią, to już nie American Dream. I opowiadają o brudzie, bezdomnych i ulicach, których nie powinno się odwiedzać. Według sondaży 70% Tajwańczyków uważa nadal, że USA jest najlepszym wyborem. Ale pojawiają się pierwsze głosy, czy aby na pewno. Czy przy pierwszej próbie od wielu lat Katar, Emiraty, Arabia Saudyjska, no i Ukraina, która słyszy oddajcie Donbas, bo stracicie naszą protekcję. Może czuć się bezpiecznie? W nowych wydarzeniach Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami 31 marca ogłosił, wojna potrwa jeszcze 2, może 3 tygodnie w Iranie. I nieważne co się stanie, my Amerykanie uciekniemy stamtąd, a Ormus to nie nasz problem. Jeśli otworzyć tą strategię na Tajwanie, jeśli Chiny dałyby się sprowokować i zaatakowałyby Tajwan, wytrzymałyby presję pierwszego miesiąca, to fabryki na Tajwanie uległyby autodestrukcji, by nie przekazać technologii. A Ameryka by się wycofała, bo nie byłoby już czego bronić. Czy w obecnej sytuacji budowanie tajwańskich fabryk w USA to arka przetrwania, czy budowa własnego konia trojańskiego? Dla mnie odpowiedź wydaje się oczywista. A co wy o tym sądzicie? Czy widzicie świetlaną przyszłość przed USA, czy raczej uważacie, że to początek końca?